Standardem w wykreowanych mistycznych światach jest to, by posiadały one swego rodzaju unikalne złoże czy surowiec. Pewnie znasz Vibranium z Marvela czy Kryptonit z DC, ale czy zastanawiałeś się kiedyś, czym jest magiczna ruda z serii Gothic? O samym surowcu niewiele wiadomo, a najistotniejszą informacją jest to, że tylko oręż z tego surowca jest w stanie pomóc ludziom wygrać wojnę z orkami. I o tym sobie dziś porozmawiamy, czym tak naprawdę jest magiczna ruda, jakie ma właściwości oraz jaki jest sekret jej mocy. Zanim zacznę, to napomnę tylko, iż swoją analizę opieram tylko na dwóch pierwszych częściach gry i niewydanym sequelu. Powód tego jest prosty, bo gdyby dodać do tego materiału informacje z trzeciej części, to nie miałoby to składu i ładu. A wynika to z tego, iż piranie na drodze tworzenia swojego dzieła bardzo wiele razy zmienili koncepcję, czy w ogóle usuwali dane treści, by jak najszybciej dopiąć projekt. Wiele z wcześniejszych pomysłów czy wątków zostało całkowicie usuniętych z gry lub z braku czasu zostało uproszczone na tyle, na ile było to możliwe, czego efektem są niedokończone lub niedopowiedziane wątki. Materiał zaczniemy od przypomnienia sobie kwestii związanych z samym początkiem naszej przygody w świecie pod magiczną barierą. Jako skazaniec zostajemy zrzuceni do kolonii górniczej, by w zamyśle króla wydobywać najcenniejszy dla niego surowiec. Magiczna bariera otacza obszar wszystkich trzech kopalni, z czego tylko jedna faktycznie wymienia wydobyty kruszec. Inna sprawa ma się z tak zwaną wolną kopalnią, która całe wydobyte złoże magazynuje w jednym miejscu, co w zamyśle magów ma umożliwić im detonację kopca rudy i zniszczenie magicznej bariery. I tutaj się na chwilę zatrzymamy, bo podczas jednej z rozmów z Saturasem dowiadujemy się co nieco o samej strukturze magicznej rudy. Mianowicie mag wspomina o tym, że każda, nawet najmniejsza cząstka surowca nasycona jest magiczną energią. Przy tworzeniu magicznej bariery magowie posłużyli się kamieniami ogniskującymi, które jedyne co robią to wielokrotnie wzmacniają siłę rzucanego zaklęcia. Dla lepszej klarowności sytuacji powiedzmy sobie, że kamienie ogniskujące to pojemniki bardzo silnie skondensowanej energii magicznej, które w rękach odpowiednio wyszkolonego maga pozwalają mu rzucać niewyobrażalnie potężne zaklęcia, których nie mógłby rzucić ze względu na ograniczenia jego zasobu many. Podczas rytuału utworzenia magicznej bariery użyto 5 kamieni ogniskujących, które niewyobrażalnie wzmocniły siłę zaklęcia rzucających je magów. Jak dobrze jednak wiemy, sytuacja wymknęła się spod kontroli, bo magowie nie zdawali sobie sprawy z tego, że pod ich stopami znajduje się świątynia pomiotu Beliara, który wpłynął na strukturę rzucanego zaklęcia, co doprowadziło do powiększenia rozmiarów, jak i samego wzmocnienia magicznej bariery. Mając na uwadze to wszystko, co właśnie powiedziałem, możemy trochę inaczej spojrzeć na pomysł z detonacją kopca rudy, który paradoksalnie miałby szansę się udać. Plan Saturasa był prosty, a polegał on na zebraniu odpowiedniej ilości magicznej rudy w jednym miejscu, a następnie detonacji całej zgromadzonej energii, co w efekcie zniszczyłoby wszystkie twory stworzone lub zmodyfikowane za pomocą magii na bardzo dużym obszarze. Abstrahując od słów Xardasa, który wyśmiał ten pomysł, to według aktualnej wiedzy Saturasa plan, który utworzył, miał sens i rację bytu. To, czego arcymag nie wiedział, to detal w postaci tego, że bariera, którą utworzyli, nie była tylko dziełem ich magicznej mocy i energii kamienia ogniskującego, ale co ważniejsze, składała się ona z mocy samego śniącego. Podsumowując to wszystko, co sobie właśnie powiedzieliśmy, to możemy wysnuć wniosek, jakoby magiczna ruda była na tyle potężna, by zaledwie mały kopiec był w stanie zniszczyć twór magiczny stworzony przez 12 magów, którzy dodatkowo wspomogli się 5 kamieniami ogniskującymi, które, przypomnijmy, niewyobrażalnie zwiększają moc rzuconego zaklęcia. Bez wątpienia więc magiczna ruda to potężny surowiec, który w odpowiednich rękach stanowi bazę do utworzenia przepotężnego uzbrojenia. Zastanawiające jest tylko to, że Xardas zdaje się być całkowicie przekonany o braku szansy powodzenia w planie detonacji kopca rudy. Pytanie jest, czy jego pewność wynikała z jego wiedzy o tym, że energia zawarta w magicznej rudzie to za mało, by zniszczyć tak potężną strukturę jak bariera? Czy może Xardas wiedział, że sama energia kopca magicznej rudy nie ma szans przeciwko magii samego Beliara? W drugiej części rozwinięty zostaje koncept magicznej rudy oraz wyposażenia, które się z niego tworzy. Dopiero w tej części jesteśmy w stanie kupić lub nawet samemu wytworzyć te przepotężne bronie. Co jest najbardziej zastanawiające w tym wszystkim, to wieść o tym, iż bronie z magicznej rudy mogą zostać poświęcone w klasztorze, co znacznie zwiększa ich przydatność i moc w walce. Idąc tym tropem, magiczna ruda może służyć jako swego rodzaju pojemnik na moc któregoś z bogów. Dziwi tylko fakt, że niejako tylko inną swoją rudę posiada, bo co z innymi bogami? Ano też mają swoje złoża, ale tak jak większość dziur fabularnych czy mechanicznych w Gothicu, tak i tutaj brak czasu doprowadził do tego, że powstała kolejna dziura fabularna. W oficjalnej sadze możemy natrafić na jeszcze 2 interesujące złoża. Jednym z nich jest czarna ruda, którą przy odrobinie szczęścia uda nam się znaleźć w niektórych zakątkach wyspy. Ciekawostką jest to, iż Bez nie jest w stanie z niej niczego wykuć, a jedyna akcja, którą gracz może wykonać z tym kawałkiem rudy, to ją zjeść. Ja nie jestem żadnym gejem. Przepraszam bardzo.
tym miejscu pewnie pojawią się pytania, że może czarna ruda to tak naprawdę nie ruda i to tylko taka nazwa. Niestety, Bezzy faktycznie opierdzielił kawałek węgla, a nie roślinkę o tak dźwięcznej nazwie, bowiem to właśnie z tego surowca wykuty został szpon Beliara. Mamy zatem dwa złoża, a co z trzecim? Czy Adanos nie zesłał na planetę własnego kruszca? I to kolejne niedopatrzenie lub brak czasu twórców, bowiem w świecie Gotika istnieją jeszcze dwa materiały, które w żaden sposób nie zostały wykorzystane ani lepiej przedstawione. Mowa tu o krwawej rudzie występującej na ścianach świątyni śniącego i o kamieniu z poświęconej ziemi, który Bezzy musi odnaleźć w trzecim rozdziale drugiej części sagi. Trzymając się schematu, iż każdy z bogów posiada cząstkę swojej mocy na ziemi w postaci surowca, to na siłę możemy przyjąć schemat, iż magiczna ruda należy do Inosa, krwawa do Adanosa, zaś czarna do Beliara. I tak wiem, kolorystycznie to też nie pasuje. Krwawa ruda miała zostać wykorzystana w Gothic Sequel, gdzie był to po prostu zamiennik czystej rudy, bowiem śniący w wyniku oddziaływania swojej demonicznej siły zmienił strukturę tego złoża, co sprawiło, że stała się ona potężniejsza. Także jeśli wziąć pod uwagę informacje zaczerpnięte z niewydanej kontynuacji, to krwawa ruda również należy do Beliara, także nijak nie pasuje ona do surowca Adanosa. Zostaje nam tylko kwestia kamienia z poświęconej ziemi, o którym wiemy tylko tyle, iż to właśnie z tego surowca zbudowane są wszystkie kapliczki Innosa. A z czego zbudowane są posągi innych bóstw? To pytanie jest podchwytliwe, ale postaramy się odpowiedzieć na nie najlepiej jak się da. Wcześniej wspominałem, iż magiczną rudę, jak i w sumie każdą inną rudę, możemy traktować jako pojemnik na moc któregoś z bogów. Sądzę więc, że skała krystaliczna z poświęconej ziemi to nic innego jak wyczerpana z energii magiczna ruda, która posłużyła magom do budowy kapliczek. No bo w jaki inny sposób kapliczki mogłyby faktycznie dawać nam błogosławieństwo czy zwiększać atrybuty, jeśli byłaby to po prostu zwykła skała? Magowie nie mogli użyć czystej magicznej rudy do stworzenia kapliczek, bo był to najcenniejszy dla króla surowiec i prędzej zesłałby jej do kolonii, niż pozwoliłby z niego robić ozdobne bibeloty. Natomiast pozbawiona energii magiczna ruda dla króla była bezwartościowa, bo nie dałoby się z niej utworzyć uzbrojenia. Co nie zmienia faktu, że pozbawiona mocy nie oznacza wcale, że nie było w niej śladowej ilości i obecności Innosa. W tym miejscu należy pamiętać, że podczas ceremonii przelania energii kopca do miecza, cała zgromadzona energia w surowcu została po prostu przeniesiona do uzbrojenia Bezziego, co sprawiło, iż kopiec został całkowicie pozbawiony magicznej mocy. Mając w posiadaniu pozbawioną z energii magiczną rudę, magowie mogli dojść do wniosku, iż dobrym pomysłem byłoby jej zagospodarowanie, co w efekcie doprowadziło do utworzenia z nich kapliczek. Identyczna sytuacja ma miejsce z kapliczkami Beliara, które zostały utworzone prawdopodobnie z czarnej rudy, tak samo jak wyżej omawiany szpon Beliara. A z czego zostały utworzone kapliczki Adanosa? Ano właśnie w ogóle nie zostały utworzone, bowiem Adanos jako Bóg równowagi i pokoju nie zesłał swojej cząstki w postaci surowca. To też jego sługi, nawet gdyby chcieli, to nie mogliby utworzyć kapliczki modlitw do swojego Pana, bo nie dysponowali złożem z cząstką jego mocy. Być może właśnie taki miał być zamysł twórców, by na świecie istniały dwa niejako przeciwne sobie surowce. Bo tak jak Innos miał w swoim arsenale zbroję dla swojego wybrańca w postaci pancerza z rudy i Uriziela, tak Beliar nie był gorszy i swojego czempiona obdarowywał możliwością dzierżenia tak potężnego miecza, jakim był szpon Beliara. Kto wie, może gdyby twórcy mieli więcej czasu, to lepiej przedstawiliby nam złoża sagi oraz ich zastosowanie. Ale aspekt ten, tak samo jak i niewykorzystany potencjał mapy, to efekt niczego innego jak ograniczenia czasu produkcji. Kto wie, może nadchodzący Gothic Remake pochyli się bardziej ku tym aspektom i złoża sagi zostaną wykorzystane tak, jak to miało miejsce w pierwotnych założeniach. Na dziś ode mnie to tyle, dzięki za uwagę, do usłyszenia.